Porto Madero, Buenos Aires jest to zrewitalizowany teren doków. Obszar ten pełni funkcję portu od 1897 roku do 1911 roku. Następnie w wyniku rozmiarów statków i relokacji portu teren ten podupadł. W tym czasie pełnił on rolę portu pomocniczego, gdzie m.in. rdzewiały stare statki, a magazyny ulegały deterioracji. Proces przebudowy portu zaczął się w latach 80. XX wieku. Odnowione budynki portowe z czerwonej cegły, zbudowane w latach 1900-1905, które wcześniej pełniły rolę magazynów, przekształcono na restauracje, biura, apartamentowce, lofty i hotele. W wyniku procesu gentryfikacji dawnego portu powstało na jego obszarze wiele wieżowców. Obszar, na którym się znajduje, nazywa się Porto Madero. Jest to obszar taki poprzemysłowy, przebudowany na nowoczesną dzielnicę. Tutaj po tamtej stronie będzie widać budynki z końca XIX wieku i z początku XX. Takie budynki portowe. Z kolei także zostawiono tutaj żurawie, które zupełnie taką ozdobą atrakcję turystyczną. Tam znajduje się wieżowce CBD tak zwane, czyli Central Business District. Projektant Mostu Kobiet, czyli Puente de la Mujer, został zainspirowany przez parę tańczącą tango. Za mną znajduje się Puente de la Mujeres, czyli Most Kobiet, zaprojektowany przez słynnego katalońskiego architekta Calatravę, który był także autorem mostu na przykład w Wenecji, który ma taki kształt węża, czy obiektów w Walencji, czy w Lizbonie. Most ten przeznaczony jest dla pieszych i może obrócić się o 90 stopni, umożliwiając przepłynięcie statkom. Co ciekawe, każda ulica w Puerto Madero nosi kobiecą nazwę. Jest to związane z tym, iż w latach 90. XX wieku w całym mieście na 2200 ulic tylko 24 nosiły nazwy kobiet. Postanowiono to zmienić. Autor tego mostu, Calatrava, jest autorem m.in. obiektów w Walencji w Hiszpanii. Warto zobaczyć, jak one wyglądają. Są one w dużej mierze nawiązane do różnego rodzaju zwierząt, a raczej w sumie do owadów. Nadbrzeże jest doskonałym miejscem na spacer, gdzie znajduje się wiele restauracji i kawiarni. W ciągu dnia obszar ten ma charakter biznesowo-zakupowy, natomiast wieczorem Porto Madero zamienia się w dzielnicę tętniącą życiem nocnym. Stare ceglane budynki wraz z żurawiami w relacji z nowoczesnymi wieżowcami ze szkła są doskonałym przykładem połączenia starego z nowym. Obecnie Porto Madero jest jedną z najdroższych dzielnic Buenos Aires. W Porto Madero znajduje się rezerwat przyrody Costanera Sur Ecological Reserve o powierzchni 350 hektarów. Znajduje się kilka jezior, wiele ścieżek wśród lasów. Jest to dobre miejsce dla biegaczy, spacerowiczów i miłośników przyrody. Znajduje się w rezerwę Ecologica Costanera Sur, czyli takim miejscu zielonym w obrębie Buenos Aires. Mieszkańcy tego miasta mogą uciec tutaj z miasta w celu rekreacji, podglądania ptaków czy uprawiania różnego rodzaju sportów. Miejsce to powstało tuż nad morzem w rejonie brzegu rzeki Rio Plata. Jak widać, tutaj są tereny podmokłe, na którym żerują ptaki.
kolei po drugiej stronie znajduje się dzielnica biznesu.